Witam Was serdecznie. Jeszcze mamy taką dosyć tutaj można powiedzieć zimową aurę u nas. Wczoraj mieliśmy dosyć spore opady śniegu i wyruszyliśmy naszymi zestawami zimowymi, co też mogliście zobaczyć we wczorajszych live'ach. We wczorajszym live'ie, który no, dosyć sporą część tutaj, że tak powiem, Tarnowa udało nam się odśnieżyć. Do tego nasz plac, który no, też jest dosyć sporawy, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę tematyka właśnie zestawów zimowych w ofercie naszej firmy. I za moimi plecami możemy zobaczyć dwa z kilku oczywiście takich zestawów. Jest to model Aupax 2025 i Arbos 3055, ale nie tylko, bo również mamy tutaj w ofercie ciągniki 25-konne, czyli Aupax 2025. Mamy również ciągniki 40-konne oraz, tak jak powiedziałem, Arbos 3055 o mocy 50 koni oraz Aupax 3055 o mocy 55 koni. Troszeczkę takiej specyfikacji dzisiaj. Pierwszy ciągnik za moimi plecami, czyli Aupax 2025. 25 koni mechanicznych, silnik 3-cylindrowy marki Lydong, oczywiście spełniający normy Stage 5. Do tego mamy mechaniczną skrzynię, suche sprzęgło. Przekładnia nam oferuje 8 biegów do przodu i do tyłu, oczywiście z rewersem mechanicznym. Do tego dwa zakresy. Mamy 4 biegi główne i dwa zakresy, co właśnie daje nam 8 przełożeń do przodu, 8 przełożeń do tyłu. Dalej mamy oczywiście dwie pompy hydrauliczne w tym ciągniku, dwa wyjścia hydrauliczne na tyle, jedna para z blokadą stałego przepływu, więc jeżeli mamy na przykład jakąś maszynę napędzaną silnikiem hydraulicznym, mamy tutaj też blokadę, więc ten przepływ hydrauliki również możemy tutaj zastosować stały przepływ. No i co dalej? Mamy też oczywiście, każdy ciągnik jest wyposażony w przedni napęd, nawet ten 25-konny i oczywiście trójpunktowy układ zawieszenia. W tym przypadku mamy tutaj 720 kg maksymalnego udźwigu, oczywiście na końcówkach, kule kategorii pierwszej, łącznik oczywiście również kategorii pierwszej. W standardzie mamy też zaczep dolny, jeżeli jest potrzeba przejazdu czy przeciągnięcia jakiejś przyczepki, jak najbardziej tutaj nie ma problemu. Kabina. Ciągnik, wszystkie nasze ciągniki mamy w wersji kabinowej. W 25 mamy tutaj kabinę ogrzewaną i wentylowaną, natomiast każdy model w górę już oferuje oprócz ogrzewania również klimatyzację, więc 25 jest to taki, tak można powiedzieć, budżetowy ciągnik, który spełni rolę tutaj maszyny, która ma odśnieżyć plac, jakiś powiedzmy niewielką powierzchnię, plus do tego fajnie łapie się na chodniki i tego typu powierzchnie. Co tutaj mamy? Do tego ciągnika mamy dołożony przedni tuz marki Hydramet i na tym przednim tuzie mamy zamontowany pług, tutaj w tym przypadku marki Metal Technic, 5-pozycyjny o szerokości 1,8. Oczywiście szerokości tych pługów zaczynają się od 1,5 metra i w zależności od mocy ciągnika możemy również dostosować większe szerokości, tak jak na przykład w 35 zamontowany za nami pług ma szerokość 2,20, ale również mamy pługi o szerokości 2 metrów, 2,60, a nawet 3 metrów. Także możemy w każdy sposób tutaj się dopasować do danego ciągnika, jaki oferujemy my, albo jako wyposażenie do Waszego ciągnika. Jak najbardziej nie ma problemu. I teraz tak, pług jest sterowany hydraulicznie, posiada dzielnik strumienia i w kabinie taki pilocik, na którym przełączamy sobie sterowanie lewą albo prawą stroną tego pługa. 5 pozycji, ponieważ możemy odkładać śnieg na lewo, na prawo, na wprost. Możemy zrobić pług w tak zwaną V-kę, czyli pchać śnieg przed sobą i jakby rozpychać go na obydwie strony, oraz tak zwany Y, żeby ten śnieg łapać do tego pługa i gdzieś w jakieś konkretne miejsce go spychać. Także szerokości oczywiście do wyboru, mocowania również.
Tutaj akurat mamy pługi na przedni tus, ale możemy również zamocować taki pług na euroramkę, na przykład do ładowacza lub do jakichś innych pojazdów typu, nie wiem, samochody ciężarowe, gdzie takie pługi też są wykorzystywane. Idąc dalej, posypywarka. Posypywarki tutaj też mamy w ofercie różnych producentów, różne pojemności. Tutaj akurat mamy taki najprostszy i tak jak powiedziałem też to jest taki bardzo budżetowy zestaw, gdzie możemy tutaj zamontować posypywarkę Dexfal L300 Mini w pojemności 300 litrów. Oczywiście posypywarka posiada talerz rozrzucający i oświetlenie drogowe również taka posypywarka posiada. Teraz przechodząc do tego większego ciągnika, tutaj mamy akurat markę Arbos, czyli markę przed rebrandingiem z rocznika 2022, który wyposażony jest w 3-cylindrowy silnik marki Dosan, również spełniający normy Stage 5. Tutaj mamy katalizator DOG oraz filtr cząstek stałych DPF. W ciągnikach tej mocy nie mamy jeszcze AdBlue. Także wielu na pewno klientów z tego się cieszy. No my też się cieszymy, że jeszcze te moce ciągników, roztwór mocznika AdBlue nas tutaj omija. I tak jak powiedziałem, silnik Dosan 3-cylindrowy, 50 koni mocy. Tutaj już przekładnia oferuje 12 biegów do przodu, mamy 4 biegi główne i 3 zakresy, co daje nam właśnie 12 przełożeń do przodu i do tyłu, rewers mechaniczny, skrzynia również mechaniczna ze sprzęgłem suchym, czyli proste rozwiązanie. I tak jak powiedziałem, model 3000 oferuje już kabinę z klimatyzacją i ogrzewaniem. Mamy tutaj również 2 pompy hydrauliczne, 2 wyjścia hydrauliczne z tyłu, trójpunktowy układ zawieszenia, zaczep górny i dolny. W tym przypadku udźwig podnośnika to 2500 kg. I jeżeli chodzi o takie tutaj doposażenie na zestaw zimowy, mamy też przedni tus, również marki Hydramet. Tak jak wcześniej powiedziałem, zamontowany pług Metal Technik o szerokości 2,20 m, również sterowany hydraulicznie, również pozycyjny i tak jak powiedziałem, te szerokości oczywiście w zależności od preferencji, od mocy ciągnika jesteśmy w stanie dopasować pod klienta. Jeżeli chodzi o inne zestawy zimowe, tak jak powiedziałem, możemy tutaj zaoferować jeszcze ciągnik 40-konny, możemy również zaoferować ciągnik już pod marką Aupax, również model 3055, ale oferujący silnik 4-cylindrowy o pojemności 2,4 litra i mocy 55 koni, również spełniający normy Stage 5. AdBlue nas tutaj też omija, mamy tylko DPF i katalizator DOG. Jeżeli chodzi o Aupaxa z takich drobnych zmian konstrukcyjnych, to przede wszystkim silnik 4-cylindrowy, troszeczkę zmodyfikowana hydraulika, mamy jedną parę z blokadą stałego przepływu oraz tak zwanym kopiowanym terenu, czyli swobodnym przepływem oleju. Ze zmian, jakie jeszcze tam nastąpiły, kabina posiada lekkie, drobne modyfikacje typu wyświetlacz, tutaj już mamy LEDowy wyświetlacz, mamy również wycieraczkę przedniej i tylnej szyby oraz sterowanie ogrzewaniem już z panelu klimatyzacji, a nie tak jak w modelu 3055 za pomocą jakby ręcznego przełączenia zaworu. Także jeżeli chcecie zobaczyć te maszyny w pracy, zapraszamy jakby cofnąć się do wczorajszego live'a na żywo, który jest dostępny na naszym kanale, zobaczyć te maszyny w pracy. I coś, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.korbanek.pl, gdzie możecie zobaczyć ciągniki, które są szczegółowo opisane i też zapraszamy do naszej zakładki nowej używane, gdzie możecie nie wszystkie zestawy, ale na przykład taki zestaw Aupax 2025 zobaczyć jego specyfikację i zobaczyć również cenę. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu, czy to mailowego, czy telefonicznego. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Dziękujemy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.